Jest to najpiękniej położony zamek w Szkocji, jaki do tej pory widzieliśmy. I taką ciekawostką jest to, że w Szkocji raz do roku można odwiedzać zamki za darmo z okazji Dnia Świętego Andrzeja. Więc polecamy. Witamy ze Szkocji. Jedziemy w kierunku klifów w miejscowości Arbroath. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, bo nie wzięliśmy ze sobą parasolki. A zresztą nawet jakbyśmy ją wzięli, to niestety byłaby ona bezużyteczna przy szkockich wiatrach. Zrobiliśmy rzut monetą, kto będzie kierowcą. I tak się składa, że konkurs ten wygrała Milena. Nie było żadnego konkursu. Ja jestem po prostu lepszym kierowcą. Przejeżdżamy przez Dundee, ale Dundee odwiedzimy następnym razem, bo mamy tutaj zaproszenie na herbatę. Dojechaliśmy na miejsce i lecimy przejść się po klifach. Zobaczymy, jak to wygląda. Na zdjęciach wygląda bardzo fajnie. Klify te nazywają się Seaton Cliffs i mimo iż nie są aż tak wysokie jak te, które mieliśmy okazję podziwiać w Irlandii, to na pierwszy rzut oka robią całkiem fajne wrażenie. Na klifach znajduje się dość sporo fajnych formacji skalnych, tak jak okno skalne, które widać za mną. Nazywa się ono Needle EE, jeśli dobrze wymawiam nazwę. Powstało ono w wyniku erozji w czerwonym piaskowcu. Niestety, istnieje duże prawdopodobieństwo, że łuk w przyszłości pęknie. Kolejnym ciekawym miejscem przy klifach jest tak zwana Mermaid Kirks, czyli płetwy syrenki. Nie wiem, czy dobrze widać. Jeśli nie, to podejdziemy bliżej. No teraz widać to zdecydowanie lepiej. Czytałem wczoraj, że znajduje się tu całkiem sporo jaskiń. Właśnie trafiliśmy na jedną, ale chyba nie ma jak do niej się dostać, więc będziemy szukać dalej. Bardzo fajne miejsce. Szkoda, że tak długo zwlekaliśmy, żeby tutaj przyjechać, a wiedzieliśmy o nim już dobrych kilka lat temu. Idziemy na maczugę Herkulesa. Skała za mną to The Deil's Head. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tę nazwę, ale my nazwaliśmy sobie ją maczugą Herkulesa. Zapomniałem jeszcze na początku wspomnieć, że parking na miejscu jest bezpłatny. Jest także możliwość bezpłatnego skorzystania z toalet. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Nie zostawiajcie po sobie śmieci, bo to nieładnie. Ruszamy w kierunku zamku Dunotar. Za około 40 minut powinniśmy być na miejscu. Właśnie dojechaliśmy na miejsce i kupiliśmy bilety, które kosztowały nas 7 funtów za osobę. Jeżeli myślicie o tym, żeby zabrać ze sobą dzieci, to za ich bilet zapłacicie 3 funty. A i jeszcze pamiętajcie, ostatnie wejście jest możliwe pół godziny przed zamknięciem zamku. Podobno zamek jest miejscem nawiedzonym, jakich w Szkocji jest mnóstwo. Są świadkowie, którzy widzieli tutaj ducha dziewczynki w sukience, a także skandynawskiego wojownika. Zamek Dunotar znajduje się na szczycie 50-metrowego klifu otoczonego z 3 stron wodami Morza Północnego, co czyni go prawdopodobnie najpiękniej położonym zamkiem Szkocji. Zamek ten wygląda nieco skromnie jak nasze polskie zamki, na przykład ten w Malborku, co nie oznacza, że jest on niefajny. Na pewno warto tutaj wpaść.
najpiękniej położony zamek w Szkocji, jaki do tej pory widzieliśmy. I taką ciekawostką jest to, że w Szkocji raz do roku można odwiedzać zamki za darmo z okazji Dnia Świętego Andrzeja. Więc polecamy. Za chwilę ruszamy do Aberdeen, gdzie mamy zarezerwowany nocleg. Ruszamy na kolację, a jutro rano będziemy zwiedzać miasto.